Zdradziecka konferencja w Abbeville 12 września 1939 roku. Po agresji Niemiec na Polskę Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę III Rzeszy 3 września. W konsekwencji odrzucenia przez rząd niemiecki przedstawionego mu ultimatum brytyjskiego i francuskiego z żądaniem natychmiastowego wycofania Wehrmachtu z terytorium Polski. W konsekwencji zobowiązań sojuszniczych wobec Polski oba mocarstwa zachodnie znalazły się w stanie wojny z Niemcami. Francja ogłosiła mobilizację powszechną 2 września i rozpoczęła koncentrację oddziałów. Termin głównego uderzenia na zachodzie został określony, zgodnie z polsko-francuską konwencją wojskową, na 15 dzień od rozpoczęcia mobilizacji francuskiej, to znaczy 16, najpóźniej 17 września. Do tej chwili Francja zmobilizowała na kontynencie 70 dywizji, z których część przerzucono nad granicę niemiecką. Polscy generałowie Stachiewicz i Kutrzeba szacowali, że musi minąć 6 do 8 tygodni, by Polacy odczuli efekty ofensywy francuskiej. Do portu w Konstancy wyruszyły z Anglii drogą przez Morze Śródziemne statki wiozące zamówione wcześniej przez polskie samoloty, a w Marsylii trwał załadunek czołgów, samochodów, dział i amunicji, również uprzednio zamówionych przez Polskę. Krok zwrotny nastąpił 12 września 1939 roku podczas konferencji w Abbeville w północnej Francji, gdzie spotkali się premierzy Francji i Wielkiej Brytanii Edward Daladier i Neville Chamberlain, zwolennicy polityki ustępstw wobec Adolfa Hitlera. Premierzy wraz z referującym głównodowodzącym armii francuskiej generałem Maurice Gamelin wraz z pozostałymi przedstawicielami Najwyższej Rady Wojennej podjęli decyzję o nieudzieleniu pomocy Rzeczypospolitej i rozlokowaniu sił militarnych w pobliżu Salonik i Stambułu, skąd miała być przeprowadzona ofensywa w kierunku Niemiec, z uwagi na dużą odległość od Włoch, aby nie prowokować Mussoliniego. Podjęto decyzję o niepodejmowaniu generalnej ofensywy lądowej na froncie zachodnim oraz działań powietrznych RAF-u nad Niemcami. Dyslokacja jakichkolwiek sił anglo-francuskich na terytorium Grecji i Turcji również nie doszła do skutku. Ewentualne działania militarne na froncie zachodnim miały ograniczać się wyłącznie do lokalnych działań rozpoznawczych, mających mieć walor propagandowego alibi. Przyjęcie takiej linii politycznej wynikało również z defensywnej strategii generała Maurice Gamelin, głównodowodzącego sił sprzymierzonych na zachodzie. Prawdziwa wojna z Niemcami rozpoczęła się jedynie na morzu. Decyzja podjęta 12 września przez Najwyższą Radę Wojenną o niepodejmowaniu generalnej ofensywy lądowej na froncie zachodnim oraz działań powietrznych RAF-u nad Niemcami była złamaniem zobowiązań wynikających z umów sojuszniczych, konwencji wojskowej do sojuszu polsko-francuskiego, zobowiązującej sojusznika do ofensywy w ciągu 15 dni od ogłoszenia mobilizacji i układu polsko-brytyjskiego z 25 sierpnia 1939 roku. Było to ponadto sprzeczne z deklaracjami złożonymi przez Francuzów i Brytyjczyków polskiemu ministrowi spraw wojskowych Tadeuszowi Kasprzyckiemu podczas misji do Londynu i Paryża wiosną 1939 roku. Krótko mówiąc, była to zdrada sojusznika na polu bitwy. Ambasadorowie Rzeczypospolitej Wielkiej Brytanii Edward Bernard Raczyński i we Francji Juliusz Łukasiewicz bezskutecznie próbowali wyegzekwować we wrześniu 1939 roku wywiązanie się krajów sojuszniczych z zobowiązań zaciągniętych wobec Polski. Na założeniu ofensywy sojuszniczej w 15 dniu od mobilizacji francuskiej oparty był polski plan obrony i strategia obrony terytorium Polski Edwarda Rydza-Śmigłego. Brak interwencji militarnej Brytyjczyków i Francuzów umożliwił siłom niemieckim
a od 17 września 1939 roku sowieckim pokonanie wojsk polskich i rozbiór państwa polskiego. Proszę zauważyć, Sowieci odczekali 2 tygodnie, Francuzi nie ruszają i wkraczają 17 września, atakują nas od wschodu. Francuzi oczekiwali niemieckiego uderzenia, chronieni przez potężną linię Maginota wzdłuż granicy francusko-niemieckiej. Strategia generała Gemelin polegała na czekaniu na atak Niemców, a następnie zniszczeniu ich. Sztab wodza naczelnego marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego nie został nawet poinformowany o francusko-brytyjskich ustaleniach z Abbeville. Zgodnie z zawartymi umowami armia francuska 17 września miała rozpocząć generalną ofensywę przeciwko Niemcom, co przyniosłoby natychmiastową ulgę armii polskiej. Napór niemiecki zmniejszałby się, ponieważ Wehrmacht zacząłby przerzucać jednostki na front zachodni. Nieangażowanie się aliantów w walkę miało dać Francji i Wielkiej Brytanii więcej czasu na przygotowanie się do wojny. Paryż i Londyn, mając informacje o planowanym rozbiorze Polski, łatwo pogodziły się z tym, że koniec Polski był już przypieczętowany. Zaangażowanie się Adolfa Hitlera w walkę w Polsce odwlekało jego atak na zachód, a Polska była tarczą, która przyjęła na siebie pierwsze, najpotężniejsze uderzenie III Rzeszy. Przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii znali treść tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. Jednak w obawie przed przedwczesną kapitulacją Polski nie ujawnili ich władzom Rzeczpospolitej. Późniejszy marszałek Francji Alphonse Juin określił decyzję z Abbeville jako haniebną i błędną ze strategicznego punktu widzenia. Przeciw 74 dywizjom francuskim stało 44 niemieckich, w większości drugiego rzutu, przy czym alianci mieli 4-krotną przewagę w artylerii, 80-krotną w czołgach oraz panowali w powietrzu, a niemiecka linia Zygfryda była nieukończona. Do końca działań wojennych w Polsce III Rzesza nie była w stanie przerzucić z frontu polskiego na zachód żadnych jednostek bojowych, z wyjątkiem jednej dywizji górskiej. Był to jedyny okres, gdy alianci na froncie zachodnim, dzięki obronie Wojska Polskiego, posiadali przewagę liczebną i strategiczną nad Wehrmachtem. Poza lotnictwem, gdyż Niemcy pozostawili na froncie zachodnim dla celów obronnych 2 z 4 flot lotniczych, Luftflotten. Okres ten całkowicie został niewykorzystany, co było podstawową przyczyną klęski wojsk francusko-brytyjskich w roku następnym, w 1940, gdy III Rzesza mogła skupić wszystkie swoje siły wojskowe na jednym froncie, nie uzyskując mimo to ani przewagi liczebnej, ani materiałowej nad armiami francuską, brytyjską, belgijską i holenderską. Według niemieckiego generała Alfreda Jodla do roku 1939 byliśmy oczywiście w stanie sami rozbić Polskę, ale nigdy nie zdołalibyśmy naprawdę sprostać skoncentrowanemu, wspólnemu atakowi tych państw – Wielkiej Brytanii, Francji, Polski. I jeśli nie doznaliśmy klęski już w roku 1939, należy to przypisać jedynie faktowi, że podczas kampanii polskiej około 110 dywizji francuskich i brytyjskich pozostało kompletnie biernych wobec 23 dywizji niemieckich. Marszałek Wilhelm Keitel poświadczył, że dowództwo niemieckie widziało w brytyjskiej i francuskiej bierności militarnej podczas kampanii polskiej wskazówkę, że Wielka Brytania i Francja pogodziły się z podbojem Polski przez nazistów i nie mają poważnego zamiaru udzielenia Polsce pomocy. Można powiedzieć, że z wojskowego punktu widzenia zachodnie mocarstwa nie uczyniły absolutnie nic dla ratowania Polski. Rozpoczęła się na zachodzie dziwna wojna. Po francusku i angielsku udawana wojna, po niemiecku Sitzkrieg, czyli wojna na siedząco, jako przeciwieństwo i nawiązanie do Blitzkrieg, wojny błyskawicznej. Brytyjczycy nazywali ją jeszcze czasem nudną wojną, co było żartobliwym nawiązaniem Gromsów do wojen burskich. Później na pokonanie Niemiec potrzeba było milionów żołnierzy,
i 6 lat do maja 1945 roku. Postscriptum. Po 5 latach wojny we wrześniu 1944 roku Abbeville zostało wyzwolone właśnie przez Polaków, pierwszą dywizję pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.